Cześć, witajcie bardzo serdecznie na kanale Samurai JDM w kolejnym odcinku z serii Czytania z Księgi Samuraja. Dzisiaj temat nieco cięższy, bo i historia, którą zamierzam Wam przybliżyć, opowiada o rzeczach tragicznych, przykrych i zaskakująco współczesnych. Dziś opowiem Wam o firmie Takata, jednym z najbardziej znanych dostawców części w całej historii japońskiej motoryzacji i jednocześnie autorze jednego z największych skandali i największej akcji serwisowej dotyczącej bezpieczeństwa w całej branży. Tak więc zapnijcie pasy, ale nim to zrobicie, sprawdźcie, kto je wyprodukował. Pewnie większość z Was, jeśli w ogóle kojarzy Takatę, to głównie przez poduszki powietrzne, ewentualnie jakieś rajdowe pasy bezpieczeństwa i spokojnie nie jesteście sami. Muszę Wam jednak powiedzieć, że ta firma nie zaczynała właśnie w tej branży. Klasyczny przykład japońskiej transformacji gospodarczej, przemysłowej, tak jak Mitsubishi na przykład zaczynało od okrętów przez jakieś zero, a teraz produkuje klimatyzatory, względnie samochody osobowe. Wracając jednak do Takaty. Firma ta została założona w roku 1933, wtedy jeszcze jako Takada Corp, przez Takezo Takadę i firma ta zajmowała się produkcją tkanin. Od takie tam linie produkcyjne, czy może nawet bardziej manufaktury, które produkowały jakieś materiały, później liny bezpieczeństwa, czy spadochrony dla wojska. Tak więc klimaty bardziej mundurowe niż motoryzacyjne. Zwrot akcji następuje w latach 50., kiedy to pan Takezo poleciał do Stanów Zjednoczonych. Niby na rekonesans, niby trochę podpatrzeć, jak spadochrony produkuje to amerykańskie wojsko, jednak szybko zorientował się, że więcej żołnierzy, podkreślam, sił powietrznych, ginie nie poprzez wadliwe spadochrony, tylko poprzez wypadki drogowe w swoich prywatnych samochodach. I tak właśnie zafascynowany, albo może bardziej trafnie przerażony tymi statystykami wypadków, czym prędzej wrócił do Japonii i zajął się produkcją pasów bezpieczeństwa. Już w grudniu 1960 roku Takada rusza z produkcją dwupunktowych pasów bezpieczeństwa, pierwszych w Japonii, a w roku 1963, kiedy to Honda prezentuje swój model S500, to właśnie Takada te pasy dostarcza. No i tak naprawdę tak właśnie się to wszystko zaczęło. W roku 1983 Takada zmienia swoją nazwę na Takata i zacieśnia współpracę z Hondą. Do tego stopnia, że w roku 1987 produkują pierwszą japońską JDM-ową poduszkę powietrzną, którą Honda ładuje do modelu Legend. No i potem to już poleciało, bo Takata zaczęła dostarczać swoje poduszki praktycznie wszystkim. Toyota, Nissan, Subaru, Mitsubishi, Mazda, ale i Ford, BMW, Volkswagen, GM, Chrysler. No, jeśli Twój pojazd mechaniczny wyposażony był w kierownicę, to z nieco tylko mniejszym prawdopodobieństwem wyposażony był też w coś z Takaty. I choć Japonia kojarzy się z precyzją, niezawodnością, taką starannością w tworzeniu tego, co robią, tak w tym wypadku wszystko poszło nie tak. O co właściwie chodziło w aferze Takaty? W latach 2000-2010 zaczynają pojawiać się pierwsze problemy. Takata postanawia użyć azotanu amonu jako środka pirotechnicznego do inflatora. Inflator to jest urządzenie, w sumie taka puszka, w której znajduje się cały ten mechanizm, jak i środek pirotechniczny pompujący naszego airbaga. I jeśli azotan amonu z czymś Wam się skojarzył z ostatnich lat, to tak, to jest dokładnie ta sama substancja, przez którą wszystko wyleciało w powietrze w Bejrucie, czyli saletra amonowa. Musicie mieć na uwadze to, że saletra amonowa to jest substancja szeroko stosowana w ogólno pojętym przemyśle, no bo jest tania, jest skuteczna i jest kompletnie niestabilna, jeśli dostanie trochę temperatury albo wilgoci. Fakt faktem, w idealnych warunkach wszystko działało znakomicie. Jednak jeśli auto postało parę lat na Florydzie, w Malezji, czy nawet na południu Japonii, czyli w warunkach wilgotnych i ciepłych, to reakcja chemiczna stawała się tak gwałtowna, że inflator zamiast pompować airbaga po prostu wylatywał w powietrze, rozrywało go na kawałki, a odłamki metalu zaczynały latać po całym samochodzie. I nie jest to przesada, nie jest to metafora. Dosłownie inflator, element poduszki powietrznej zamontowanej w kierownicy, tuż przed twarzą kierowcy albo i pasażera, zamieniał się de facto w granat.
Odłamki metalu wystrzelone w powietrze z prędkością kilkuset kilometrów na godzinę bez problemu rozbijały szyby, przebijały się przez dachy czy przez zagłówki. Nie muszę Wam więc chyba uświadamiać, że z ludzką czaszką czy z tętnicą szyjną raczej też nie miały za dużego problemu. I żeby było jasne, to nie są spekulacje, to nie jest jakieś teoretyzowanie. To są realne historie, które się działy. Ludzie tracili życie przez to, że dostali metalowym odłamkiem, na przykład w twarz albo w szyję, metalowym odłamkiem z własnego airbaga. Oficjalnie ponad 30 ofiar śmiertelnych i od 400 do 800 ludzi rannych, ciężko trwale albo ciężko. I to nie są ofiary wypadku, to nie są ofiary kolizji, to są ofiary tego, co miało ich ratować. I w tym miejscu taka moja wewnętrzna refleksja, a wręcz głęboka niezgoda, bo większość osób, które choć trochę siedzą w temacie motoryzacji, zapytane o jakąś dużą aferę motoryzacyjną, od razu przytoczą Dieselgate, który jest no przecież wielką aferą, co oni tam zrobili i tak dalej. No ale no nie. To jest po prostu rozdmuchane przez, nie wiem, media, przez Unię Europejską, ale z perspektywy użytkownika mi dynda i powiewa jakiś tam emisja tlenku azotu w Twoim TDI-ku. Bo w tym przypadku nie zginiesz w ułamkach sekund przez to, że coś, co miało chronić Twoje życie, zadziałało dokładnie odwrotnie. Pierwsze przypadki wadliwych poduszek powietrznych pojawiły się już w 2004 roku i to uwaga, w Hondach. Jednak co zrobiła Takata? Co zrobiła Honda? No, niewiele. Wycofali symboliczne partie. Na zasadzie, no tam pan Mareczek, czy bardziej pan Kenji wczoraj przyszedł troszeczkę jeszcze skacowany, troszeczkę wczorajszy. Na tej taśmie tam parę mu nie wyszło, parę trochę krzywo zmontował, ale spokojnie, te parę Civiców z powrotem do nas, a reszta jest git, niech jedzie. Tyle, że to nie była partia kilkuset aut. To nie była partia kilkuset tysięcy aut. To było ponad 100 milionów samochodów, które wyjechały z fabryk z wadliwymi poduszkami. I przez lata nikt z tym nic nie zrobił. Dopiero po 2013 roku, czyli prawie 10 lat po odkryciu pierwszej wadliwej poduszki, kiedy w Stanach Zjednoczonych swoje życie straciła kolejna osoba, temat wypłynął z pełną mocą i zaczęła się istna lawina. Amerykańska NHTSA, czyli taka organizacja zajmująca się bezpieczeństwem ruchu drogowego, podjęła śledztwo, do którego bardzo szybko dołączyły inne kraje. Efektem tego śledztwa było wycofanie ponad 100 milionów poduszek powietrznych, akcje przywoławcze, akcje serwisowe ponad 20 producentów, bankructwo Takaty w 2017 roku i przejęcie jej przez chińską firmę Cave Safety System. Sama tylko Honda do serwisów odesłała ponad 12 milionów egzemplarzy swoich pojazdów. Toyota, BMW, Nissan po kilka milionów każdy. I to nie był jakiś krótki epizod, to był dosłowny maraton wymieniania poduszek, serwisowania tych wadliwych egzemplarzy. Dlaczego to w ogóle przeszło? No, jak zwykle, jeśli nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze. Po prostu ktoś chciał taniej. Takata wiedziała, że azotan amonu to jest substancja ryzykowna. Inżynierowie ostrzegali, testy wykazywały, że coś może być nie tak. No ale co zrobiono? Zamiast słuchać, fałszowano dokumenty. Niesprzyjające testy albo gdzieś znikały, albo były jakoś modyfikowane, no bo przecież się sprzedaje. Pieniądze wpływają. No a później, no jakoś tam będzie, no co może się stać złego? Jakie modele były w ogóle zagrożone? Szczerze mówiąc, lista jest wręcz za długa na ten odcinek, natomiast do takich najczęstszych przypadków możemy zaliczyć Honda Civic, Accord, CR-V, Fit, Pilot, Odyssey, S2000, Mazda 6, Mazda RX-8, Toyota Corolla, Yaris, RAV4, Nissan Maxima, Nissan Sentra, Mitsubishi Lancera, Outlandera, Subaru Impreza, BMW serii 346 czy X5 E53, do tego na przykład jeszcze Ford Ranger, Chrysler 300 czy Jeep Grand Cherokee. Tak więc jeśli masz auto z przedziału mniej więcej lat 2001, 2014, 15, to być może jest dobry moment, żebyś Ty też swój VIN sprawdził. Jest mnóstwo stron, które
udostępniają całą taką listę, gdzie po prostu podajesz swój VIN i wyskakuje Ci, czy Twój pojazd jest zagrożony. W opisie zamieszczam Wam na przykład taką stronę, jeśli chodzi o Hondę, bo to głównie o Hondę chodziło. Większość producentów nadal wymienia te poduszki za darmo, nawet jeśli gwarancja na samochód się już skończyła. Sami zresztą posłuchajcie, co usłyszycie, jeśli zadzwonicie na oficjalną polską infolinię Hondy. Witamy w serwisie obsługi klienta Honda. Aby rozmawiać po polsku, wciśnij 1. Welcome to Honda Customer Support. Prosimy o wybranie jednej z następujących opcji. Samochody, wciśnij 1. Motocykl. Jeśli dzwonisz w sprawie akcji serwisowej Takaty dotyczącej napełniacza poduszki powietrznej, naciśnij 1. W przypadku wszystkich innych spraw pozostań na linii. 1. Skontaktuj się z najbliższym serwisem Honda, aby umówić się na termin wykonania naprawy. 2. Poproś o pomoc mobilnego mechanika Arc Europe, aby przyjechał i wymienił napełniacz, dzwoniąc pod numer +48 618 319 710. 3. Pozostań na linii, aby porozmawiać z jednym z naszych operatorów. Takata to poniekąd dziś symbol tego, jak oszczędność może kosztować życie. Co gorsza ludzkie, ale no i samej firmy. No i pomimo, że Japonia właśnie słynie z tego sznytu, z tej precyzji, z tej dokładności, to i tam zdarzają się takie przypadki, że przychodzi księgowy z Excelem i mówi: hej, wiem jak to zrobić taniej. No i mieliśmy taniej. Mieliśmy też największy recall w historii motoryzacji. Dziesiątki zgonów i setki rannych. Dajcie znać, czy słyszeliście wcześniej o tej aferze i czy sprawdziliście VIN swojego samochodu, jeśli jest z tych zagrożonych lat. No i jeśli ktoś z Was brał udział w takiej akcji przywoływawczej, jechał na taką wymianę, to w ogóle by było super, gdyby podzielił się tą historią w komentarzu, jak to wyglądało, czy ktoś do Was zadzwonił, czy to musieliście Wy to sprawdzić i się umówić na taką wymianę. No po prostu jestem autentycznie ciekawy. Będę bardzo wdzięczny za udostępnianie tego materiału, tym bardziej, że podejrzewam, że przez tematykę YouTube może nieco obciąć zasięgi. Tymczasem ja się z Wami żegnam. Dzięki wielkie za uwagę. Trzymajcie się i do następnego.